Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. W końcu po wielu tygodniach oczekiwania przyszedł czas na test kredek, z którymi nigdy do tej pory nie miałam do czynienia. Czasami się o nich słyszy i niektórzy youtuberzy nawet je polecają. Przedstawiam wam Marco Renoir, który kupiłam na AliExpress. Są z tej samej półki cenowej co Kohinoor, no może ciut droższe, i są to kredki olejne. Powód, dla którego kupiłam te kredki, był dość banalny. Po prostu spodobały mi się. Tak, poleciałam na wygląd. Prezentują się tak jak kredki z takiej wyższej klasy. Chyba po prostu lubię, kiedy widać te takie prawdziwe, naturalne drewno. Jeśli lubicie filmy tego typu, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego odcinka. To przejdźmy może do testu. Na dość taki prosty motyw wybrałam Pokemona Jigglypuff. Zwierzak, stworek albo zwierzostworek posiada naprawdę bardzo duże elementy, które wygodnie się rysuje, ale przy okazji ma różowe futerko, na którym bardzo mi zależało, ponieważ marka Renoir w swojej palecie posiada naprawdę fajne odcienie różu. Zanim jednak przejdę do rysowania, chciałabym wam pokazać najpierw tak z bliska rysunek, który wykonałam kredkami, które jednak znam i z którymi bardzo dobrze się czuję. A mówię tutaj oczywiście o Caran-d'Ache Luminance i Prismacolor Premier. To samo chciałam osiągnąć rysując kredkami Marco Renoir, ponieważ wiele osób uznaje w swoich recenzjach, że są one nawet lepsze od znanych marek. Te kredki mają naprawdę bardzo przyjemną konsystencję. Nie są ani za miękkie, ani za twarde. Do tego są bardzo intensywne, dobrze napigmentowane i właśnie czerń jest taka bardzo wyrazista, co mnie mile zaskoczyło. Niestety wady tych kredek pojawiły się dość błyskawicznie. I to już w momentach, kiedy chciałam wykonywać pierwsze przejścia kolorystyczne do osiągnięcia gładkiego gradientu. No i tutaj spotkałam się z pewnym oporem. Trzeba nimi rysować bardzo delikatnie, wręcz tak muskać kartkę, żeby powierzchnia była równa, a kolory nie zmieniły się w brzydkie bagienko. Co oznacza, że nasza praca tymi kredkami będzie trwać dosłownie wieki i będzie bardzo frustrująca, aby osiągnąć pożądany efekt. Kiedy mamy kredki z tej samej rodziny, to nawet dobrze się łączą. Mówię tutaj na przykład o jakimś zwykłym niebieskim i granacie. Ale jeżeli będziemy mieć zbyt dużą rozbieżność kolorystyczną typu połączenie żółtego i niebieskiego, no to wtedy już tak dobrze to nie wygląda. Czuć naprawdę niesamowity opór i ograniczenie. Co oznacza, że do komfortowego rysowania będzie potrzebna duża paleta. Ja akurat mam 24, ponieważ nie widziałam sensu w kupowaniu 36. No niestety dobór odcieni jest dość tragiczny. Jeśli chodzi o same te kredki, to niektóre kolory sprawiają dużo problemów. Chociażby taka zwykła różowa kredka jest dosłownie upośledzona. Ma okropną pigmentację, do tego jest blada i twarda. Ja nie wiem, czy to jest taka jej charakterystyka, czy akurat miałam pecha i trafiłam na taki defekt w zestawie. No i cały mój boski plan legł w gruzach, bo to właśnie ona miała być tym dominującym kolorem w Jigglypuffie. Do tego jest lekko neonowa, co oznacza, że jest nienaturalna i w większości przypadków do niczego nie będzie nam pasować. Ekstra. Najgorsze jest to, że szukając informacji o tych kredkach w internecie możemy spotkać się z opiniami, że są one dość podobne do Prismacolor Premier. A do tego osoby, które kompletnie nie znają się na kolorowaniu, uważają, że miękkość Prismacolor to wada, co mnie niezmiernie za każdym razem irytuje. Przez tak nieprawdziwe informacje wiele osób, które rozpoczynają swoją przygodę z kredkami, mogłyby uznać, że Marco Renoir to takie lepsze i tańsze pryzmy. A co za tym idzie, dokonałyby zakupu i wydałyby pieniądze dosłownie w błoto. Ale u nas możecie czuć się bezpiecznie, ponieważ nigdy nie polecimy wam żadnego bubla, a Marco Renoir nie różni się niczym od fatalnych kredek Kohinoor Polycolor. Ale o tym już zaraz. Wracając do rysunku, bardzo podoba mi się kredka bordowa i głównie to nią rysowałam cienie, ponieważ brązowa kompletnie nie chciała współpracować w żaden możliwy sposób. Nie ma znaczenia, czy brązową kredką zrobicie pierwszą delikatną bazę, czy nałożycie ją później do przyciemnienia, ponieważ zawsze ona zostawia brudną i brzydką strukturę, która kompletnie nie wygląda jak cienie, a raczej tak, jakbym pobrudziła rysunek. Za to jasne kredki, które świetnie sprawdziłyby się do skóry, czyli jasna brzoskwinia i pudrowy róż,
są naprawdę boskie. Bardzo mięciutkie, szybko rozprowadzają się po kartce, dając gładką powierzchnię i dobrze się ze sobą łączą. Tylko pamiętajmy, że jak będziemy już chcieli rysować skórę, to i tak potrzebujemy jeszcze cieni, czyli zastosowania jakiegoś brązu, co oznacza, że ostatecznie skóra również wyjdzie brudno, mimo tych fajnych brzoskwini i róży. No dobra, a co w takim razie z tymi ciemnymi partiami Jigglypuffa, czyli tam, gdzie to światło nie dochodzi? No, tutaj kombinowałam naprawdę na różne sposoby. Próbowałam z bordową, z fioletową i brązową kredką i nic tutaj poprawnie się nie łączy. Dużym problemem tych kredek jest to, że one dosłownie ślizgają się po kartce. W momencie, kiedy już narysujemy jedną warstwę, to tworzy taką powierzchnię jak papier fotograficzny, który jest śliski i jak zapewne się domyślacie, już nie idzie potem rysować. A nawet jeżeli uda nam się coś jeszcze dołożyć, to nie mamy nad tym żadnej kontroli i tak naprawdę prędzej porobimy sobie brzydkie plamy. Nie ma tutaj problemu, żeby na jasnej bazie nanieść jakieś ciemne kredki, na przykład do stworzenia faktury futra. Ale tylko jest tu mowa o dokładaniu jakichś ciemniejszych pojedynczych kresek, bo samo rysowanie na warstwy jest niemożliwe. Jedną z największych wad tych kredek to kruchość. Niesamowicie się one łamią, a pamiętajcie, że to wpływa na ich wydajność. Chociażby brązowa kredka łamała mi się najczęściej. Nie pomagała tutaj żadna najlepsza temperówka czy strugaczka, no po prostu nic. One takie są i tyle. Wiem już, dlaczego tak wiele osób mówi, by nie korzystać z czerni w rysunku i tutaj o tym się przekonałam. Gdybym gdziekolwiek dała tutaj czerń, to bardzo brzydko by się odcinała i nie dałaby żadnego efektu cienia czy przyciemnienia danego koloru. Jest to kompletne przeciwieństwo kredek, które dobrze znam i tutaj dla przykładu pokażę Wam rysunek, którego jestem w trakcie naszego półelfa i widać, że tutaj czerń pięknie łączy się z innymi odcieniami kredek. I tak to powinno wyglądać, dzięki czemu ta czerń ma o wiele większe zastosowanie, bo w momencie, jeżeli chcemy przyciemnić dany kolor, po prostu jesteśmy w stanie to zrobić, a przy tych kredkach, no niestety, jaką mamy paletę, taką musimy używać i nie ma zbyt możliwości na modyfikowanie. Przechodząc do białej kredki, w dużym skrócie to kupa. Na koniec test rozcierania tych kredek wiszerem. Nałożyłam bardzo delikatną powierzchnię czernią i zamiast dociskać mocno kredkę, po prostu roztarłam to tym papierowym rulonikiem. Da się je rozcierać, jednak efekt nie jest jak przy ołówku, ponieważ zostają grudki. Co oznacza, że można stosować wiszer, ale nie oczekujmy jakiegoś super efektu. Więc i w tym przypadku kredki bardziej frustrują, niż dają jakąś przyjemność z rysowania. Słuchajcie, wymęczyłam ten rysunek i wyszedł on tak paskudnie, że już naprawdę nie widziałam sensu marnowania czasu i rysowaniu tła, tak jak w poprzednim. Praca nimi naprawdę nie zachęca do dalszego kolorowania. Prędzej można byłoby dostać wścieklizny przez to, że przejścia są tragiczne i nie ma możliwości na stworzenia poprawnych warstw. Jeśli ktoś z Was chciałby narysować coś prostego, pokolorować kolorowankę albo pobazgrozić bez celu, to droga wolna. Ale do bardziej szczegółowych i wymagających rzeczy, to te kredki się nie nadają. Zresztą sami możecie porównać jakość wykonanych prac. Tą wykonałam kredkami, które aż tak bardzo nie ograniczają, a ta została wykonana kredkami Marco Renoir. I to nie jest tak, że mi się nie chciało tego kolorować, ponieważ widać tutaj inny typ futerka. Nie, nimi po prostu się lepiej nie dało. Mimo wielkich starań, to i tak cały czas czułam się kompletnie ograniczona. To nie jest nic dobrego, bo nawet jeżeli ktoś ma skilla i tymi kredkami rzeczywiście potrafi zrobić coś sensownego, to jest to tylko znak, że mógłby tą pracę wykonać kilka razy lepiej, gdyby miał do tego odpowiednie kredki. I to nie jest też tak, że to jest jakaś super opcja dla początkujących, ponieważ one mogą zniechęcić do kolorowania przez te charakterystyczne ślizganie się po kartce. Chyba że nie chcecie uczyć się rysowania, a cierpliwości, to może wtedy byłby to dobry wybór. A tak serio ich zastosowanie widzę najbardziej w kolorowankach, ponieważ na większości papierów zachowują się bardzo podobnie. Ale ich cena to nawet nie zachęca do takiego hobbystycznego zakupu.
No dobra, ale nie kupiłam je po to, żeby na nie narzekać. Naprawdę liczyłam na to, że będą one dobre. Kupiłam je, bo chciałam mieć kredki, które będą nadawać się do szkicownika. Do ćwiczeń troszkę szkoda byłoby mi zużywać drogi kalendarz Luminance, a Prismacolor zdecydowanie się do takich rzeczy nie nadaje, ponieważ ona wymaga konkretnej techniki, docisku i też na konkretnym papierze, a takie delikatne rysowanie niestety wychodzi grudowato i nieestetycznie. A w szkicowniku głównie chodzi o szraf. Czy to ołówkiem, czy kredkami, tutaj szrafujemy, co oznacza, że w ogóle nie musimy dociskać. Szraf najlepiej osiągnąć czymś, co jest twardsze, więc takie Marco Renoir, no w wielkiej desperacji to można użyć. Oczywiście już w miejscu, gdzie miało być ciemniej i nakładałam brąz, to działo się coś strasznego. One naprawdę nie chcą współpracować. Muszę też ponarzekać na zieleń, ponieważ jest ona kompletnie nienaturalna. To jest fatalny odcień zieleni, co oznacza, że większość rzeczy nie będziemy mogli narysować. Jak widać, w takim szkicowniku można znaleźć dla nich zastosowanie, o ile nie oczekujemy jakiejś super jakości albo tego, że stworzymy wielkie arcydzieło. Jednak przez ich strukturę naprawdę nie poleciłabym dla osób początkujących. To nie są dobre kredki na start. Jeśli ktoś z Was lubi kredki Kohinoor Polycolor, to wtedy takie Marco Renoir mogłoby podpasować, ale jeśli jesteście kompletnymi przeciwnikami Kohinoora, to darujcie sobie ten zakup. Bo wiecie, rysować można wszystkim, ale jeśli oczekujecie jakiejś lepszej jakości czy estetyki, to tutaj spotkacie się z wielkim rozczarowaniem. A jeszcze jedno, niektórzy z Was mogą stwierdzić, że skoro narysowałam takie wisienki, to znaczy, że te kreski są dobre. Nie są. Korzystając z lepszych przyborów, można byłoby te wisienki narysować o niebo lepiej. A tutaj widzicie moją wieloletnią pracę i doświadczenie z kolorem. I zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze kilka lat temu, gdyby wpadły one w moje ręce, to na pewno nie umiałabym tego narysować w taki sposób i zwyczajnie po 15 minutach rzuciłabym to w cholerę. Więc podsumowując, kreski Marco Renoir mogą nadawać się do prostych rysunków, w których nie mamy jakiejś skomplikowanej mieszalności różnych kolorów, no chyba że są to przejścia między kolorami typu zieleń z ciemnozielenią, niebieski z granatem i tak dalej. Niestety, praca nimi to czysta tragedia w momencie, jeśli chcecie stworzyć jakąś skomplikowaną ilustrację pełną detalu z olbrzymią ilością przejść tonalnych. Dlatego uważam, że nie opłaca się ich zamawiać z Chin i jeszcze czekać tygodniami, aż one przyjdą. Tym bardziej, że na rynku jest wiele firm, którymi o wiele bardziej warto się zainteresować. Chciałabym również na końcu podziękować wszystkim patronom za wsparcie. Pamiętajcie, że jest jeszcze dostępna paczka ze szczegółowym poradnikiem o fakturze. Mam nadzieję, że ta recenzja kredek Wam się podobała i że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Napiszcie w komentarzu, jaką inną recenzję kredek chcielibyście zobaczyć na tym kanale. To do zobaczenia do następnego odcinka. Pamiętajcie, w niedzielę zawsze po 16:00. Pa!